Witajcie w drugiej części podcastu z Mistrzostw Świata. Rozmawiamy sobie w tej, jak wyszło w sumie dosyć przypadkowo, naszej krótkiej, miejmy nadzieję 3 bądź 4-częściowej serii z graczami z Polski, którzy wzięli udział na Mistrzostwach Świata w grze Star Wars Legion i w naszym drugim, można powiedzieć, odcinku jest z nami Mikołaj Radziszewski. Cześć. No i mamy dla Ciebie całkiem sporo pytań przygotowanych. Więc cóż, podzieliłem je na 5 kategorii i myślę, że tutaj zaczniemy sobie od takiej kategorii, która się nazywa podróżniczo przygotowawcze i mamy w tej kategorii 7 pytań. To co, lecimy? Tak, pewnie. Dziękuję bardzo za taką inicjatywę. W ogóle bardzo miłe zaproszenie. Tu z Michałem się dobrze znamy, bo często jeździmy też na dni z Legionem i kilka pojedynków tam i kilka batów zebrałem w Lublinie, także zawsze fajnie wspominam atmosferę i też przygotowania tam. Ale w ogóle naprawdę jest nam miło za taką inicjatywę, żeby się czymś podzielić w trakcie tych, no, może nie wywiadów, ale rozmów, nazwijmy to. To zawsze wszystkich wzbogaci. Także dzięki. Jestem gotowy. Pierwsze pytanie jest takie, można powiedzieć, proste, na rozluźnienie, czyli jak wyglądała Wasza podróż na Mistrzostwa Świata? Czyli sama podróż, tak? Znaczy, tam oczywiście u mnie się sporo dzieje, bo ja zawodowo jestem lekarzem i też naukowcem i oczywiście miałem kupę obowiązków różnych takich i fuck-upów tuż przed wylotem. Natomiast dodatkowo miałem chorą córkę i byliśmy na sorze z nią w ogóle dzień przed wylotem, także no gdzieś tam zawsze tak się dzieje, przed PAX-em było też podobnie. No ale potem tam wszystko się ogarnęło i jakoś poskładało, także nie było to nic poważnego, no ale to zawsze gdzieś tam ta rodzina trzyma na miejscu i tak samo jak obowiązki różne zawodowe. No ale sama podróż spokojnie raczej przebiegła. Fajnie, bo też to był taki drugi wyjazd właściwie, że nie leciałem, nigdzie nie jechałem sam, bo wcześniej tam w Hanowerze też byliśmy dużą ekipą na qualifierze, także było raźniej. Natomiast nie wiem, czy będzie pytanie o powrót, bo podczas powrotu oczywiście super sympatyczna babcia miała hipertensję, wysokie ciśnienie, musieliśmy tam pomóc z personelem jej w trakcie lądowania, także to było takie, wiecie, trochę... Moja żona też zaczęła rodzić na weselu koleżanki, także to było też filmowy pomóc, prawda, tam sympatycznej pani w trakcie lotu. Natomiast w pierwszą stronę wszystko fajnie, duża ekipa, tam też z X-Winga chłopaki byli, dobre posiłki, jakieś tam przekąski, sam lot też bezproblemowy, jeszcze jakaś tam strategia ogarniana, wszystko. Gifty też kupowaliśmy dla takiego Daniela, który nas przyjmował właśnie w samym Chicago, też nas troszkę tam oprowadził, także fajnie, w ogóle to był taki fajny team spirit, że byliśmy razem. Jasne, no to generalnie pytania o sam powrót nie ma, natomiast faktycznie była to no, na pewno ciekawa historia. No myślę, że można powiedzieć, że też trochę taka dramatyczna jednak, że coś takiego się wydarzyło w drodze powrotnej. Szczęśliwie nic tam nie było poważnego, ale to zawsze gdzieś tam już przypomniało o sobie w Polsce, że już się urlop kończy, wiesz. Ale nie, tam w ogóle obsługa lot bardzo profesjonalna, fajna i pacjentka też tam sympatycznie, tam prawie nic nie było do roboty, w sensie, tylko tak mówię, że to było coś takiego bardziej filmowego, nie? No tak, no to podróż jak podróż, no ale ja doceniam to, że byliśmy ekipą całą. Tak. Jaki jest koszt takiego wyjazdu? No, koszt, ja akurat miałem tam bilet częściowo sponsorowany, no bo tam zająłem miejsce wysokie tam w trójce na Paksie i to miał być w ogóle cały, jakby ten lot miał być opłacony, a okazało się, że tylko tam część, bo też to tak chyba trochę nie spodziewali się, że gracz z Europy coś tam zdobędzie po prostu i to takie, wiecie, to tak wyszło, koszt jest ogólnie spory. Ja to, nie wiem, zapłaciłem chyba za 2000 za ten bilet i potem też kilkaset złotych łącznie za kilkudniowy pobyt. No i tam oczywiście jedzenie, takie rzeczy, no nie wiem, czy w trzech się pewnie 1000 zamknęliśmy, tak mi się wydaje, każdy z nas. No. Tam chłopaki może więcej, bo na przykład Oskar miał w ogóle bilet darmowy za to, że w Anglii zdobył jakby na qualifierze takim europejskim, prawda? Natomiast jeszcze takie rzeczy dochodzą. Natomiast na sam bilet ja zawsze jak jeżdżę na te różne tam mastery czy jakieś tam te grand tournamenty, to bardzo wcześnie to wyczajam i też opłacam. Wiem, że wtedy jest wolne, rodzina wie, że tam jest na to czas, także na przykład na PAX to wiedziałem z momentem ogłoszenia gdzieś tam, wiecie,
przed jesienią, że będę leciał na przykład, a potem właściwie okazało się, że część wyjazdu na Depticon się zwrócił, wiecie, więc to tak jakby, to takie rzeczy są. Ale jak gdyby na ostatnią chwilę to rezerwować, to pewnie koszt jest troszkę większy, no, ale myślę, że tak ze 3000 to tak, myślę, że może nawet z ogonkiem. Ile czasu się przygotowywałeś do mistrzostw? No z tą rozpiską, którą ostatecznie wybrałem, czyli Blizzardem, bo tam kombinowałem troszkę z Republiką, trochę z Sepkami, z Rebelią, z Busem, z Lukiem, też tam było troszkę tego, ale tak żeby wrócić do Blizzarda, no to jak 1,5 miesiąca będzie bite takie, że to był tylko Blizzard. I to faktycznie nagrałem się sporo, też tam mówię, rodzina wiedziała o tym, że troszkę muszę powychodzić. Zaliczyłem kilka właśnie turniejów też w Poznaniu, we Wrocławiu, tam z chłopakiem pograliśmy, także taki typowy Blizzard to był 1,5 miesiąca. Ale po tej zmianie troszkę zasad w styczniu, po takich rzeczach, to no tak styczeń, część lutego to było kombinowanie z innymi wariantami. Taki element zaskoczenia, żeby w ogóle coś innego, dziwnego wymyśleć. I tak jak myślę, że tam niektóre te opcje z Blizzardem by sobie poradziły, to Dark Trooperzy by mnie wykończyli. Więc finalnie wróciłem do tego, co lubię po prostu i co umiem najlepiej, czyli Vader, którego grałem długo przed buffami różnymi i sobie dobrze radziłem. No i te speedery były troszkę takie, też trzeba tam było to grać, żeby ich łatwo nie stracić, ale tak 1,5 miesiąca. Tylko no w szerszym obrazku to do tego Blizzarda kilka razy wracałem tak naprawdę, bo to jest zeszły rok właściwie, tam jak tylko ta lista weszła, to i w Hannowerze tym grałem i w Bremie i potem parę miesięcy później na Paxie. Także tak długofalowo, no to właściwie cały czas był takim przygotowaniem, kiedy grałem Vaderem od czasu do czasu. Ale ostatni kształt taki, gdzie były te jony, wszystkie te snowy, nowe zasady, climbby, to takie 1,5 miesiąca bym liczył. To mamy teraz 4. pytanie i to jest, myślę, dosyć takie ciekawe pytanie, ponieważ brzmi ono w następujący sposób, czyli jaka była najcenniejsza lekcja, uwaga, tudzież porada, którą otrzymałeś podczas sparingów przygotowywawczych? Grubo. Takie mentorskie. Ja myślę, że chyba jednak rozmowy z Krzyśkiem Trojanowskim. On kilka mi takich fajnych rzeczy wskazał, podkreślał, tak jakby trochę, to niby ktoś może powiedzieć, że to jest truizmy, ale jak gdzieś tam są rozważania takie, czy wziąć impaktowe granaty na koniec do listy, czy conclusion, wiecie, to są takie jakby, no takie tam szlify, że właśnie ta lista jest to samo, tam głowisz się pół dnia, które granaty wziąć, co będzie pasowało, prawda? To myślę, że on mi tak, i to już wcześniej troszkę wskazał wartość czołka, jak to jest dobry upgrade, ale tak bardzo szeroko. Ja mówię tam te wszystkie dive'y i popisy Vaderem, okej, spoko, ale nawet takie podejście, jak były te bitwy na przykład Blizzarda z tam Lailą, prawda, kiedy miała tyle tych różnych Black Sunów. Czasami właśnie wejście Vaderem, zabicie po ataku jednego oddziału, wcześniej jak tam do nich dojdziesz, to zaczołkujesz jeden, potem w kolejny turze zabijasz kolejny i jeszcze czołkujesz jeszcze jednego heavika z kolejnego oddziału i właściwie włączasz 3 oddziały i ten Vader ginie potem na pewno, chyba że jakoś tam farciarsko bronisz, może jeszcze odbierzesz uwagę. Ale jednak jak dobrym upgrade'em jest czołg. A drugą rzeczą, którą myślałem, to chyba Into the Fray, które też mi tam parę osób i łącznie z Kostim doradziło wcześniej, że to jednak jest to. Myślę, że to takie rady pod kątem jakby tego punktu, który miał wydawałoby się najlepiej, że to jest ograne, że to jest właśnie Vader i nawet coś takiego jak treningi czy moce na nim, które wybrać, żeby potem być skutecznym. To ja bym chyba to wskazał. Bo takich rad to było dużo dobrych bardzo i tam i w Poznaniu zebrałem taki fajny naprawdę oklep od listy rebelianckiej, od Lemura, gdzie miał 3 snajperów takich pełnych, Hana, Chewiego, coś tam. Ja się bałem bombardować, żeby mi po prostu nie wyrolował kombinacją change of plansów i potem tego rozkazu, gdzie musisz atakować jednostki z face-upem, prawda? A okazało się, że on nie miał tej karty, bo miał team-up z Leją i Chewbacą, żeby zestrzelić jakiegoś, nie wiem, wrogiego airspeedera, czy pojazd, czy darków, prawda? I wystarczyło zbombardować 2 oddziały tych snajperów od razu i gra była zupełnie inna. A ci snajperzy potem, znaczy pełnoskładowi komandosi powinienem właśnie mówić, tak? Wymordowali moje bajki. Także było kilka takich spojrzeń, że to nie jest tak, że ten Blizzard jest nieśmiertelny, jak dziś o tym wiedziałem, prawda? Ale też jak ważne jest dobranie Vadera do tego
że był takim komponentem, który naprawdę wiele daje tej liście, a nie tylko na przykład karty rozkazu. Także ja bym to wskazał chyba, bo tego jest dużo, bo tam bombardowałem wszystkich wiadomościami, pytałem o te listy, różne warianty takie inne z Vaderem i ludzie raczej zawsze to był fajny feedback, ale chyba bym wskazał jednak centralny punkt listy i ten Force User jest najważniejszy i chyba to było takie fajne. Co kierowało tobą przy wyborze armii i konkretnej rozpiski? Bo dla graczy, którzy jeszcze pamiętają stare zasady, gdy Scale działał inaczej, pamiętam, że ćwiczyłeś sobie rozpiskę z Kalusem, z Vaderem, z Dewbackami, nawet jest taki raport na kanale i że no dobrze ci się tymi Dewbackami grało, więc tutaj taka zmiana, nagle Blizzard Force, trzeba było schować jaszczurki, trzeba było schować Kalusa, przesiąść się na imperialne motory, no i w zasadzie został, można powiedzieć, tylko Vader z tego pierwotnego założenia, które w sumie tam miałeś, więc no tutaj też możesz powiedzieć, dlaczego taka zmiana. To właśnie taka zmiana też się dokonała w sierpniu zeszłego roku, kiedy był ten qualifier w Hanowerze, kiedy pierwszy raz był taki występ Blizzardu, tylko wtedy jeszcze nie miałem nawet 4 motorów, ale no to bombardowanie wydawało mi się świetne, natomiast mi się w ogóle te wszystkie karty Blizzarda podobały, bo ja bardzo długo grałem też na trójce, żeby sobie wydłużać ruch, żeby te supresywy rozdawać, takie rzeczy, potem troszkę zasady paniki się zmieniły i już to nie było takie fajne w moim odczuciu, w sensie wydawało się, że jest fajne, ale Hruta nigdy nie żyją do tej tury ostatniej, żeby tam dosupresować wszystkich podwójnie i prawda, tam jakieś skorowanie włączyć, prawda? I zresztą w jakimś scenariuszu, jak najczęściej masz dużego bida i na pewno nie w interceptach, prawda? Tylko w jakiś key positions, myślimy sobie, czy może, nie wiem, breakthrough. Ale no generalnie grałem troszkę innego tego Blizzarda, więcej snowów, tam jakieś iony, flamery, takie rzeczy. Brałem też tę kartę, która nie pozwalała zdejmować supresji. No po prostu to było coś nowego, zupełnie otwierało inne opcje. To mi się bardzo podobało. Natomiast te karty oczywiście najlepsze są pod Wirsem i takim gunlinem typowym. Skończyło się, że troszkę przedryfowałem do tego punktu, który Niemcy prezentowali, czyli po prostu brali bombardowanie karty Vadera i koniec. Jakąś tam improwizacja i to jest faktycznie chyba najlepsza lista. To też warto podkreślić, bo mówię, no Finn z Niemiec to wziął gdzieś tam w sierpniu w Hanowerze, a potem był taki boom pod koniec jesieni, zimy, że Kyle Dornbos tam grał, prawda? Tylko mówię, oni jakby znali to pół roku wcześniej. I jakby, no to jest taka optyka. No i to faktycznie jest bardzo dobra lista w rękach też tak doświadczonych w miarę, że połączysz Speedery z Forcerem też działa dobrze. Ma wiele opcji, jest wszechstronna. Nie stawała się w czasie gorsza, tak naprawdę, no bo trzeba było wziąć dużo impaktów na darków, a to masz automatycznie na motorach, które jeszcze robią świetnie scenariusze, są bardzo mobilne, mają w ogóle dużo kości, więc za heavy cover też tam low profile nawet się sporo przebije. Także wydawało mi się, że kierowałem się uniwersalnością, to jest jedno, i połączeniem tego, co znałem dobrze, czyli Force Usera, po prostu. Tak naprawdę to długo mi brakowało Cunninga, bo często po prostu założono jakąś podplan, kolejność kart Kalusem, bardzo łatwo jego PIP dwójką po prostu to się rozwalało. No i potem miało się pierwszeństwo przez 2 kolejne tury, co jest gigantyczne. A w Blizzardzie trochę było czasami tak, że tam jest jakiś rzucamy sobie 50% i ktoś mi dobrze rzuca, ja źle rzucam i mnie zabija. I się robiło takie rzucanie kostkami, niestety. Wiadomo, wymagało to trochę innego rozstawienia i doprowadzenia takich sytuacji, ale czasami się nie dało tego zrobić. Także mi to Kalusa bardzo brakowało oczywiście. Zmiana Scale, o której wspomniałeś, też włączyła ten taki fajny oddział ze snowami, z granatami, z flamerem, które mogły pod PIP trójką Blizzarda naprawdę sporą odległość pokonać, też zeskoczyć. Nikt nie wiedział, że tak się robi. Jak nie zabił tylko tych flamerów, to potem Gorsko już tego pożałował po prostu, tak? Natomiast jakby w konkluzji, dlaczego wybrałem, potem wracałem właściwie tą listą i właśnie na mistrzostwa pojechałem, to, że dobrze po prostu grałem Vaderem od zawsze i naprawdę nie jedną bitwę tam przeżyliśmy pod różnymi wariantami, więc jakby to dobrze znałem. No i sam Blizzard po prostu miał i zasięgi, i impact tak niezbędny, żeby pokonać tych Dark Trooperów, które no takim były chyba najgorszym Nemesis dla wszystkich. No i obiektywy po prostu były świetnie robione przez tą listę. Czy w takim razie, jakbyś miał znowu jechać, to jakby powtórzyć te mistrzostwa, które już były i po prostu cofnąć się w czasie, miałbyś znowu na nie pojechać, czy wziąłbyś tę samą listę, czy jakąś inną i ewentualnie czy coś chciałbyś jeszcze zmienić, zmodyfikować, gdybyś wiedział, na jakich przeciwników trafisz w swoich grach? Nie, wszystko bym tak samo zrobił.
to mamy ostatnie pytanie, czyli właśnie w zasadzie już po części na nie odpowiedziałeś, bo tutaj pytanie dotyczy Dark Trooperów i tego, w jaki sposób, jak wyglądało Twoje zaadaptowanie się do wyjścia Dark Trooperów i czy na przykład zwiększyłeś liczbę impaktów w rozpisce. No tak, no wziąłem na Snowach Jony. Ja już to robiłem wcześniej. Właśnie jak grałem się 3 motorami, to miałem 3 Snowów i jeden miał Flamery, 2 miały Jony. I to było tylko to jeszcze trochę nasepki, takie właśnie przygotowanie Dark Trooperów, w ogóle tego jeszcze nie było, prawda? Natomiast one wróciły do mnie, bo ja też w takich listach nie blizzardowych próbowałem troszkę brać te Jony, ale oduczyły mnie tego Bark Speedery po prostu. Z żetonami do Anakina, prawda, z czerwonymi kostkami obrony, z surge'ami, że to po prostu nie miało sensu. Ale w przypadku Dark Trooperów, kiedy miało się ten Impact 8 na motorach i Vadera w mele, który tam musi dojść w ogóle i to tam trzeba było parę rzeczy, no tak dobry dive-in zrobić, żeby tam to wszystko zadziałało, z czołkiem, ze wszystkim tam, prawda, z tym ich podwójnymi aktywacjami, zależy od stołu, no tam wiele czynników, no tego się trochę tak nie da przewidzieć wszystkiego, to nagle okazuje się, że nawet ten jeden głupi impact na snowach kolejnych z Jonem daje dużo. I na jednych snowach jeszcze brałem impactowe granaty, żeby naprawdę takie było zagrożenie, żeby nie lekceważyć tego oddziału. No i mamy jeszcze oczywiście ten oddział Heavy Response Unit, tak, gdzie tam jest jeszcze impact na deltę, no i w ogóle duża pula, od której oczekujemy, że jeszcze jakąś tam krytykę pewnie wyrzuci. No to jest coś. Więc ja po prostu poszedłem w tym kierunku, że nie odebrałem tej jednostce HRU mobilności, dodając tam po prostu tą bazukę HH-12, tak, to jest tym impactem 3, tylko zostawiłem chru jak były, a dodałem stały z Jonem. Bo jednak zawsze akcja mniej, może wejdzie, różnie to bywało i na przygotowaniach i na samym turnieju. Czasami wpadało zawsze i to było po prostu irytujące dla przeciwnika, czasami nawet się ani razu nie udało, ale to była kolejna opcja, co zawsze jest fajne. Dobra, i tym samym zamykamy naszą pierwszą kategorię, jaką była kategoria podróżniczo-przygotowawcza. I przechodzimy do kolejnej kategorii. Ona będzie już nieco krótsza niż poprzednia. Mamy w niej 3 pytania, a kategoria to pytania z zakresu modelarskiego. No i tutaj pierwsze pytanie. To jest, można powiedzieć, też taka mała spowiedź przed tutaj wszystkimi oglądającymi, bo pierwsze pytanie to jest dotyczące Twoich modelów. Czy miałeś już je przygotowane, sklejone i pomalowane dużo wcześniej, czy na przykład malowałeś je na ostatnią chwilę i sklejałeś? Nie, dużo wcześniej. Akurat Imperium mam od początku, bo od tego zacząłem w ogóle zbierać Legion. I no i gdzieś tam te i Stormy, i te Snowy tam i przez debuggi i wreszcie po motory i ten 4. oddział to tam doczekały się i byli zrobieni już dużo wcześniej. Zwłaszcza, że ja dużo w ogóle konwertuję, tak jakby i u mnie każda figurka jest praktycznie inna i to mi sprawia faction frajdę, że każdy szturmowiec, prawda, ten jest John, ten jest George, a ten jest tam ktoś. I jakby ich kojarzę, to jest takie słodkie, ale ja potem maluję tak różnie, czasami troszkę na ostatnią chwilę. Akurat tutaj no to Imperium tak często grałem, że po prostu no to było nieetyczne ich nie dokończyć po prostu. Więc oni są zrobieni, ale dużo mam takich armii właśnie, że są pokonwertowane fajnie, ale ciągle tam jest tylko zaszprejowane. Także Imperium to w ogóle tam temat modelarstwa to był żaden, bo też dawno było to zrobione, to o tym się nie martwiłem. Czy jakaś armia zrobiła na Tobie szczególne wrażenie pod względem właśnie tym modelarskim? Na mistrzostwach samych, tak? Tak, na samych mistrzostwach. Nie, no to było kupę ładnych armii, ale myślę, że jedyna jest bezkonkurencyjna. To mój przyjaciel z Niemiec, Kilian Jung, czyli tam Krejt, to pewnie tak go bardziej ludzie znają też na Discordzie, no to tam on po prostu niesamowicie maluje. Ja już niejedną jego pracę widziałem na różnych tam turniejach takich międzynarodowych, na grupkach facebookowych, discordowych, no ten Snail w ogóle jego to jest arcydzieło. To już wszyscy chyba byli pod wrażeniem dużo wcześniej, ja po prostu potem pojechał i dokonał formalności i po prostu no, zgarnął tam 100 nagród. Zresztą zasłużenie całkiem, bo maluje fantastycznie, no niesamowicie. Jak oceniasz tereny do gry użyte podczas mistrzostw w kontekście modelarsko-malarskim i czy któryś teren wzbudził Twoje szczególne zainteresowanie? Jednego takiego stołu, który był wyjątkowo piękny, to bym nie wskazał.
Może dlatego, że część z nich to już widziałem właśnie, bo tam było kilka stołów takich użytych też na Paksie, właśnie tam od Nika Bodnara, który robi piękne stoły, naprawdę świetne stoły. A wiele takich stołów to też są te słynne stoły ze streamów, po prostu z innych tam turniejów, które widzieliśmy, prawda, więc jakby gdzieś tam z tymi stołami się było opatrzonym. Natomiast jednego bym nie wskazał chyba, który był tak wyjątkowo dobry. W ogóle stoły mi się bardzo podobały. Ani nie były za gęste, ani były profesjonalnie naprawdę fajnie rozstawione. Dobra, i tym samym zamykamy kategorię modelarską i przejdziemy teraz do kategorii, w której będą pytania dotyczące samej właśnie organizacji. Także no, tutaj mamy już troszeczkę więcej pytań przygotowanych. Pierwszym pytaniem z tejże kategorii będzie: co myślisz o miejscu, w którym odbyły się mistrzostwa? Czyli sama hala w sensie, tak? I hotel? Tak, dokładnie. Fajnie zorganizowane. Dużo miejsca. Mi było wygodnie osobiście. Przy każdym stole krzesło dla zawodnika, gdzieś tam jakieś gastronomiczne zaplecze. Wszystko sprawnie porobione. Sędziowie byli dostępni. Nie, dobra organizacja. Ja jestem bardzo zadowolony. Jakby Mistrzostwa Świata, no to już bardzo jest poważny poziom, prawda? No ale też dużo ludzi. Jak wiadomo, no to był też cały ten event, więc ludzi było jeszcze więcej, bo nie tylko ci, co grali Mistrzostwa w Legion, więc tutaj kolejne pytanie dotyczy jakichś ewentualnych opóźnień, czy wszystko się odbyło o planowanej porze, czy na przykład byli jacyś gracze, którzy się spóźnili, przez których organizatorzy stwierdzili, że zaczynacie chwilę później i była jakaś obsuwa. Nie było żadnych opóźnień. Wydaje mi się, tylko pierwszego dnia jeszcze była całkiem spora grupa, która dostała się z tego na Last Chance Qualifiera, więc troszkę na nich tam czekaliśmy, ale to w ogóle nie było długo i to chodziło tylko tam jakaś taka ostateczna decyzja, po prostu ile tych osób ma być, coś w tym stylu i w ogóle super, że kupę tych osób się dostało, wtedy miało szansę, tam jakieś miało swoje plany, marzenia, że mogło w tym uczestniczyć, także to w ogóle jak było trzeba czekać, to bym jeszcze dłużej czekał, ale to w ogóle było nieodczuwalne, to była chwilka tylko. I w ogóle było taki positive spirit, bo właśnie z jedną z tych osób, które się dostały, też grałem w trakcie samego turnieju, także tam banan był na pysku już niezależnie jakie były wyniki, to było takie fajne, a właśnie wykonali kawał tam pracy i byli umęczeni na pewno po poprzednim dniu całego grania, prawda? Natomiast tak to zero opóźnień i to absolutnie bez żadnej podlizówy, fajna organizacja. Ale przyznam szczerze, że tak naprawdę jak byłem na turniejach różnych już, takich zagranicznych wielu, to chyba się nigdy nie naciąłem na samą organizację. Czy nie miałeś żadnych problemów ze znalezieniem swojego stołu, na którym miałeś grać? Nie. Tam tylko ta bitwa streamowa była taka przeniesiona, że właściwie dowiedziałem się już, jak rozstawiliśmy battle karty i już tam jakieś tereny omawialiśmy, coś tam, już jakieś tam banowaliśmy, to ktoś powiedział, że gramy na streamie, prawda? I to trzeba było skoprzenie zrobić od początku, ale mieliśmy czas, żeby to zrobić na spokojnie, także to nie było jakiegoś problemu i nawet taka sytuacja to właściwie to była, nie wiem, pół minuty i zero problemu. I zgubiłem jednego szturmowca, że zostawiłem na tym poprzednim stole lidera od HRU, jednak przydałby się. I też go znalazłem bez problemu, nikt go tam nie zajumał gdzieś, także no. Nie, naprawdę organizacyjnie i takie rzeczy to były super. A gra na streamie była bardziej stresująca, czy raczej podszedłeś do tego jak do każdej innej gry i w sumie to nie czułeś żadnej presji związanej z tym, że teraz ludzie patrzą ci na ręce, na każdy twój ruch, obserwują, no też część z nas, co mogła obejrzeć, to kibicuje. Nie, byłem zadowolony bardzo, że będę mógł się tak pokazać. Natomiast to, co mnie stresowało i co się pewnie też odbijało na samej grze, to oczywiście, no jak to mirory po prostu. To mnie stresowało tylko, że wszystko idzie dobrze i gość zacznie bronić teraz, jakoś to jest frustrujące i to jest takie, ale to czy byłoby na streamie, czy nie, no bo to była taka bitwa druga, prawda, więc tam jeszcze nic nie było, pomimo pierwszego zwycięstwa nic nie było ustalone, że w ogóle przychodzi do kolejnego dnia, także to nie była taka gra o nic, nie? Tylko to była taka, że już można było mieć spokój do końca dnia, a można było potem mieć nóż na karku w ostatniej bitwie. Więc bardziej mi tak jakby merytorycznie to, jak tam pójdzie ten mirror, sam stresowało, niż tam sama obecność na streamie. Tam już na streamie byłem wcześniej, także to bez problemu. To
to teraz takie pytanie, które już chłopaków na przykład zaskoczyło, więc zobaczymy, czy ciebie też ono zaskoczy. Czy miałeś jakąś swoją własną tackę, tudzież po prostu pudełko, cokolwiek na przenoszenie armii, czy organizator je zapewniał, czy właśnie miałeś jakiś po prostu inny sposób na przenoszenie niż tacki? No, mam takie fajne pudełko tam od Jack Customs, gdzie mam kości, wszystkie miarki i jakby na grzbiecie jest taka część wyjmowana na magnesy, która jest jednocześnie taską. I tego zawsze używam. Dodatkowo tam jest logo, które tam narysowała moja żona i które widnieje i na tych sleeve'ach, na kartach i na tokenach, więc po prostu no jeżeli dbasz o waypointy i balans taki, to no po prostu musisz wziąć tę taskę. Ale nie, w ogóle jest bardzo dobra i to jest wygodne, że po prostu jedno pudło, gdzie mam wszystko, zdejmuję sobie i tam przenoszę figurki. Ja często w ogóle ładuję po prostu figurki na całe to pudełko, no bo jego grzbietem jest ta taska. Także tak sobie radzę. Ale no one nie jest tak duże jak na przykład te, które mamy na Galaktykach, które tam są udostępniane na przykład. Tak, no jest tam, no, ale da radę. To jak oceniasz pracę sędziów na turnieju? No tutaj powtórzę się znowuż, super. Jestem bardzo zadowolony. Konkretne decyzje, tych call i też jakichś tam coveru czy czegoś też nie było tak dużo, powiem szczerze. Można było się dogadać z wieloma rzeczami. A w ogóle ja miałem taką sytuację właśnie w drugiej grze z Andrew Terrellem, że już czas się tak naprawdę super kończył, ale jeszcze była taka ostatnia decyzja, że mogą się ruszyć motorem i gdzieś tam próbowałem czy strzelić, dobić kogoś, żeby zyskać key positions, odwrócić losy, no bo przegrywałem wtedy 1 punktem i można było doprowadzić do takiego werdyktu na małe punkty, ale to tam się okazało już niemożliwe fizycznie po prostu i wtedy przegrałem tą grę. To pozwolił mi dokminić do końca, stał przy nas, jeszcze pewne warianty z nim omówiliśmy i to była taka fajna konkluzja właśnie ze strony tego Tokpolite'a, że on lubi, kiedy gry się kończą jakąś taką soczystą, twardą konkluzją, jakiś jest taki feedback do graczy. To było jasne po prostu, że nie dało się tego zrobić, żeby to wygrać na takiej zasadzie, tak? I pozwolił mi skończyć ruch, rozpatrzeć wszystkie możliwości. No to było super. To było fajne. Ale dużo było tak, że z graczem można było się dogadać, a jak się nie można było dogadać, to się prosiła trzecią osobę, która ucinała ten temat. Od razu na miejscu, bez jakiegoś tam syfu zostawionego potem. Bo sprawy były rozwiązywane na miejscu, ale też nie było dużo syfów tak naprawdę. Nie wiem, czy wiem o 2 sytuacjach takich spornych, może które tam nie warto podnosić, ale to w ogóle nie moja sytuacja, tylko tam innych graczy, które były śliskie, ale ogólnie to cały turniej był w ogóle takie fair play i sami sędziowie to podkreślali, że oni byli proszeni, prawda, ale to były jakieś takie edge case'y, natomiast ludzie się zachowali bardzo na poziomie. Także fajnie. Czy uważasz, że liczba sędziów była wystarczająca, czy powinno być ich więcej, czy po prostu wystarczało tyle, ilu ich było? Uważam, że była wystarczająca, ale zawsze im więcej, tym lepiej. Bo podejrzewam, że w toku gry, jak się zbliża jakieś tam punktowanie, prawda, pod koniec i nagle jest wysyp jakichś tam, prawda, no takich małych rzeczy, małych decyzji, które tam pewnie będą stanowiły o grze i ten sędzia wtedy jest potrzebny w 3 miejscach. Ale na początku, jak ktoś tam chce każdy cover, prawda, coś tam nagiąć, gdzieś tam próbować i potrzeba, to można zapytać graczy obok, prawda, to przyspiesza. I myślę, że to jest na całym świecie i też u nas też na Galaktykach ludzie to robią, że po prostu proszą inną osobę, która no powie, czy cover jest, czy nie ma, no i koniec. Jest po prostu wtedy 2 do 1 w sensie w głosach pod kątem decyzji. Także na początku to można załatwić innymi graczami, pod koniec to pewnie im więcej sędziów, tym lepiej, ale moim zdaniem było ok. To czy możesz powiedzieć parę słów o eventach dodatkowych? Jak to wyglądało? Czy były takie eventy? Czy jakby poza samym tym głównym, czy tam, takie oboczne po prostu. Tak, No poza to tym. był jeden, to był ten Unconventional Warfare chyba, tak, ale to był jakby drugi dzień gry, no to ja w tym nie brałem udziału, no bo brałem udział w dniu drugim, natomiast graliśmy potem w parówce z Arturem, które tam niby były tymi dublami na Mistrzostwach Świata, no ale tak naprawdę to był taki turniej tam, no my graliśmy z taką jedną parą, że w ogóle fantastyczną, tata z córką, którzy się uczyli grać. I podarowałem mi w ogóle 2 takie wielkie wory tych kostek, takich customowych, przezroczystych. Część zabrałem do Polski, już kilku osobom miałem też szansę
rozdać w takim podziękowaniu za to, że ze mną trenowali wcześniej i czasami robili w ogóle listy, o które poprosiłem, żeby wzięli, co było dla mnie takie ważne, no bo ten czas prywatny, prawda, i tak dalej, więc to rozdałem, ale tej parze to w ogóle początkujący dałem 2 tewory. Oni też chyba trochę nie wiedzieli nawet, co dostali, prawda, ale jakby no dostali tam złoto, no bo to po takich jakichś potężnych pieniądzach to chodzi gdzieś tam, więc to było takie też miłe i fajnie pokazałem im kilka trików, bo też grali Vaderem i w ogóle to było takie budujące, a w ogóle na koniec z nimi przegraliśmy. Bo też te scenariusze, które były tam, to trzeba było tak pstrykać w ogóle żeton na planszę. No była taka bardziej zabawa. Widać było, że nagrody były fajne, tam każdy wyszedł z jakimś pudłem na koniec. Jakaś była tam kolejność, niby tam tabelka, no ale to nie były tak drużynowe mistrzostwa świata, tylko taki, wiecie, taka zabawa tak naprawdę. Pierwszy scenariusz był śmieszny, bo tam trzeba było takie trochę ewaporatory, trochę klikanie, takie też graliśmy na taką parę akurat dobrych graczy bardzo, ale oni też grali taką listą lat z Vaderem w środku, Palpa gdzieś tam, prawda, jakieś tam pulling the strings chodziły, tu jakiś boba, paleniem, jakieś też triki robiliśmy, ale dalej jakby robienie obiektywów było kompletnie niezbalansowane, to była po prostu zabawa dobra, tak? I to było fajne, bo trochę wypchało czas. Ja to raczej miałem takie złe morale po tym drugim dniu, to trzeba szczerze sobie powiedzieć. Jeszcze pewnie jakąś tam małą relację od siebie wstawię, ale tak bardziej skupioną na merytoryce i raportach i może taki akabit podsumowujący, prawda? No ale tak jak mamy już szansę pogadać, to też powiem, że ja raczej ten mistrzostwo pod kątem wyniku no to duże rozczarowanie. Więc no to tak trochę podbudowało, zwłaszcza ta gra z takim początkującym, że można było coś tam fajnego pokazać. No zupełnie tak jakby po takim super kompetytywnym dniu. To było takie odświeżające i te kości na koniec, no tam wymieniliśmy się gdzieś tam kontaktem, fajnie pogadaliśmy chwilkę, także takie fajne, pozytywne akcenty na koniec. Ale ogólnie to był taki luźny turniej po prostu i czy ja wiem, mogłoby równie go nie być, tak jakby, pewnie bym sobie gadał z jakimś znajomym, prawda, czy obserwował te finały, na ile można byłoby to robić, ale tutaj też można było pogadać, tam kilku znajomych też spotkałem na tym nawet po pierwszym evencie, bo zdecydowali się startować, także no jak już się jest, to warto poturlać kostkami. Jaka była atmosfera na turnieju, jeśli chodzi już wracając do Mistrzostw Świata? No ale to już wspominałeś właśnie, że była atmosfera tego fair play, więc nie wiem, czy chciałbyś coś dodać jeszcze do tego pytania? Tak, było competitive, ale było friendly, zdecydowanie. Tak, ludzie tak, ze swoimi ambicjami na pewno przyjechali, fajnymi takimi planami. Było też duże zróżnicowanie, no bo to były takie specyficzne mistrzostwa, że niektórzy mieli na nie zaproszenia, kiedy ja jeszcze w ogóle grać nie zacząłem w Legion. Wiecie, na zaproszenie do jakichś tam małych turniejów, czy tam zaproszenie z mistrzostw na 20 osób, lata temu, gdzie meta była zupełnie inna i grało pewnie te 20 osób. I ja przyjechałem na mistrzostwo kraju, a na Janą to tam gdzieś zdobywałem po prostu w potach i bólu w Niemczech na najtrudniejszym terenie w Hanowerze, to prawda. No i tak competitive to było grube. I to też było troszkę widać, że osoby przyjechały, które wracały trochę do systemu, niektóre sobie w ogóle odpuściły to, a niektóre były takie, że dopiero co zaproszenie zdobyły i cisnęły gdzieś tam naprawdę swoimi listami, ze swoimi jakimiś tam planami, aż do samego marca. Więc było takie zróżnicowanie, ale wszyscy oni tam mieli jakieś tam swoje pewnie marzenia, ale to było friendly, naprawdę. Więc i u tych takich uważam najznakomitszych graczy to było widać i u takich aspirujących, także fajnie. Przechodzimy do przedostatniej kategorii. Tutaj też mam przygotowanych sporo pytań, bo aż 8 i myślę, że to jest to, na co wszyscy najbardziej czekają, jeśli chodzi o ten podcast, bo kategoria odnosi się do gier na mistrzostwach. Mhm. Więc myślę, że to będzie dosyć ekscytująco. Jaka była Twoja najciekawsza akcja podczas gier na Worldsach? Najciekawsza? No było tam kilka tych fajnych trików, które też na streamie widzieliście tym Vaderem, ale to tam też każdy zna, to już nie ma chyba co tego tematu wałkować ciągle. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa bitwa była z Ryanem Śliwowskim, z jego rebelią i Echo Base. To była już bitwa, kiedy pierwszego dnia przegrałem pierwszą, więc wiedziałem, że nie wejdę do 8 niestety, no ale gdzieś tam dawałem się wszystko do końca, no bo tak trzeba po prostu zrobić honorowo. I w ogóle też super atmosfera i fajna gra, ale też competitive bardzo. Tam to było tak, że
on myślał, że ja zbombarduję pewnie działko i wetów na przykład, albo 2 działka, żeby łatwo je ściągnąć, a ja skupiłem się na tantaunach i zawsze tak to grałem, bo graliśmy breakthrough, żeby wyeliminować te jednostki, które łatwo potem gdzieś tam w toku gry mogą skontrować moje motory, wyeliminować je, a właściwie tych tam 6 chyba działek, 6 weteranów, leje, coś tam, to kontrolowali tylko Snowy, 2 i Vader. I był taki moment, że Vader już był moim nominowanym komanderem, a on rzuci tą. I tak mówię, pomyślałem sobie, że albo już w tej turze rzuci stand-by'e wszędzie, żeby mnie tam gdzieś rozstrzelać, albo w tej turze rzuci kartę, że muszę cofnąć do worka coś, co nie jest komanderem. W każdym z tych scenariuszy dobrym wyborem był Master of Evil. A nie, przepraszam, wtedy Vader nie był jeszcze nominowany. Właśnie o to chodziło, że mogłem wyrzucić jednego z bajków, albo po prostu zestripować te stand-by'e i gdzieś tam się schować. I wtedy wybrałem Master of Evil. I to była ważna taka tura, bo on na kolejną turę utknął ze swoimi korpsami, gdzie nie mógł biec w moją stronę. Tantauny to tam już były gdzieś dobijane przez motory i chru, które było na takim wielkim łuku. Więc właściwie tam motory na tej flance to właściwie wolne pole i mogły sobie spokojnie skorować. Chodziło teraz tylko o to, żeby nie dopuścić korpsów, żeby wbiegły w moje pole, czego pilnował Vader. No i tak jak mówię, jak się walczy tam z 7 czy 8 aktywacjami swoimi trzema, to nie jest tak łatwo, ale ten Master of Evil odebrał akcję. On oczywiście rzucił wtedy hold tam by any cost, tak? Czyli to są te stand-by'e. Ja je zestripowałem, nie wykorzystał ich, stracił trochę korpsów, schowałem się bezpiecznie i właściwie to mi się wydaje, że tak zrobiło grę już. Bo potem już było bardzo ciężko. Jak nie można było strzelać, miało się mało akcji, bo graliśmy w ogóle hostile'a po drodze, to tam czymś tam dobiegł. Ale naprawdę było dużo aktywacji, tak, na moje te 3. Bo chru to musiały tak trochę strzelać, trochę nie wiadomo co, nawet nie liczyłem, czy one zeskorują, ostatecznie jeden z nich zeskorował. No i moje gdzieś tam przepołowione motory wszystkie, bo jednak te takie tantaunów chyba 3 było łącznie, bo jedno było działko FD Cannon, to troszkę było pracy, żeby tam to porobić. On miał w ogóle też niezłe obrony, miał dodge z agile'ów, prawda? I miał jeszcze emergency transpondera, gdzie sobie albo supresy ściągał, albo dawał sobie dodge kolejne jeszcze. Więc wydaje mi się, że to był bardzo dobry taki timing, że zaraz będą 2 wredne karty, które mnie bolą, zwłaszcza w tym matchupie takim, że tam jest gdzieś force user zaraz i może kiepsko rzucę, cokolwiek się wydarzy, albo cofnie mi go do worka i po prostu rozstrzela całą tą masą. Więc to był taki, uważam, że taka ważna akcja, że przewidziałem to, ale to już była kwestia przygotowań dobrych, że kiedyś już grałem na to, bo grałem na to i w Poznaniu, i w Warszawie, i na Paksie i zawsze ta sama strategia i zawsze wygrałem. Także to była taka trochę konsekwencja, uważam, to była dobra akcja, niby nic takiego gamey, super jakieś zasięgi, czołkowanie, coś tam, pudła spadają, ale to było tak ważne, że to była druga tura, był dobry stół, można było się chować za kolejnymi domami po prostu i to był taki moment, że pomimo, że te tantauny trochę przytrzymały nawet dłużej niż się spodziewałem, to wiedziałem, że już mam to. Bo to była też tura, gdzie tam te motory potem latały, on nie miał kontroli, sporo losował, bo na nie wszystkich korpsach położył rozkaz, one były tak trochę rozszczepione i dalej większość było do losowania supportów. Ale jak jakiś support spadł czy coś tam, to im dalej w los było losowanie komandera, właśnie supporta, korpsa, to ja starałem się wtedy łowić, jak już schowałem Vadera i zestripowałem troszkę stand-by'e, to starałem się po prostu wyeliminować tantauny. Ja miałem pół na pół, coś tam się dobrze polosowało, jakieś improwizowane rozkazy i jeden tam to już nie był taki groźny jak 2. Także to takie zapamiętałem i to był też w takim momencie fajnym, że nie odpuszczałem, mimo że już był trochę smutek, że to się przygoda kończy powoli, tak. Jaka była twoja najbardziej pechowa gra i co się w niej stało? Nie, no ta pechowa to jednak była chyba ta, w której ja przegrałem, właśnie z Andrew, czyli to była pierwsza, graliśmy 2 razy, graliśmy pierwszego dnia ostatnią grę, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że wejdziemy do 3 i wtedy ja wygrałem, a drugiego dnia no to graliśmy pierwszą grę i ja niestety odpadłem, a tam Andrew zawędrował aż do 4, ale też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że to tylko przez pecha przegrałem, bo w ogóle tak nie było. W ogóle jakby porównując nasze 2 gry, to w pierwszej wydaje mi się, że ja miałem troszkę więcej szczęścia, włącznie z tym, co też opiszę i on już napisał o tym, że pomyliłem kartę pusha spin down
I zacząłem od Vadera i on mi cofnął go do worka i gdzieś tam za czwartym razem po improwizacji i recoverze, po drodze go oficera też losowałem, udało się wreszcie tego Vadera dorwać. On rozrzucił w ogóle 3 Surge, ale wykorzystał je z Into the Freya i z karty tej swojej Dark Sense, także też szczęśliwe rzuty dosyć i mógł zginąć, ale jeszcze tam przetrwał, potem się już mi schował, jeszcze zaczołkował boksa, także to było takie, no wiadomo, że to nie było tak, że od razu Vadera wyłowiłem, tak, ale gdzieś tam było to relatywnie szybko. Jeszcze w miarę przetrwał to, co do niego strzelało, zanim go wyłowiłem, prawda? Natomiast w tej grze drugiej była troszkę odwrotność, no bo wtedy dostałem strzał z Dark Trooperów na dodge'u, za heavy coverem i tak dalej i dostałem 4 buły. A to była taka tura, kiedy jakaś chyba trzecia, po niej już zamierzałem po prostu forsować obiektyw. I Vader by na pewno zginął, bo tam na niego darki czekały, ale cała ta gra w ogóle paradoksalnie była bardzo pechowa też dla Andrew, bo ja jego oddział Dark Trooperów, ten drugi, który nie był przy centrum, który właśnie Vadera tak straszliwie obił, to właściwie ze swoich HRU i z bajków i z jonów strasznie ostrzelałem i miał fatalną obronę. Tam właściwie został lider tylko z jakimś heavykiem na ranie. W tym samym momencie, kiedy Vader jeszcze był pełny. I wiesz, i potem kilka aktywacji, potem Vader dostaje 4 rany, nie? Taki plot twist po prostu z nieba u mnie do piekła akurat. Ale no i właśnie to tak wygląda, że absolutnie nie przegrałem tego gdzieś tam tylko przez pecha, chociaż to była duża komponenta, bo już się szykowałem do takiego ataku, żeby tam, bo drugi dzień w ogóle był, jakby ta druga gra była zupełnie inna. Ja byłem blue, a poprzedniego dnia wygrałem, kiedy byłem redem, prawda? Snarżył key position są jakieś boksy. Tak jakby i to w ogóle tych Dark Trooperów tak dobrze rozstrzelałem. Ta bitwa się układała zupełnie inaczej niż pierwsza i mówię, że kurde jest lepiej niż wczoraj nawet, nie? I potem masz ciach, Vader dostaje 4 rany. Ustawiłem go w takim miejscu, że wiedziałem, że strzeli do nich. Ale to już trzeba było napierać powoli i po prostu błędem było, że poszedłem do tego punktu, mogłem wybrać inny. Tak mi się wydaje. Tam też nie byłoby łatwo, ale on sam przyznał, że też źle swój punkt wybrał. I ja potem to zgodziłem się z nim. Więc trzeba było po prostu atakować inne key positions i tam też mało zabrakło. To była też bardzo bliska gra, tak samo jak ta dnia wcześniejszego. Natomiast ta była cenniejsza, no bo ta właściwie to był knockout już z turnieju, tak? Ale jednak mimo to, że nie chcę, żeby taki był wydźwięk, że to tylko przez pecha, bo tak uważam, że w szerszym obrazku nie było, jak tak bardzo głęboko to przeanalizujemy, no to jednak to dostanie 4 takich strzałów Vadera, no to było strasznie pechowe. On miał baktę na sobie, potem zmarnowałem jedynkę, żeby się schować szybko, wyleczyć i tak dalej, jeszcze uratować swoje snowy z takiego punktu, żeby aktywację jakoś kolejnej pechowo nie stracić, także bardzo takie duże konsekwencje miało wbicie mu po prostu w środku, kiedy już się szykowałem kiedy nie było praktycznie takiego aktywnego drugiego oddziału Dark Trooperów, to żeby frontalnie tam zaatakować, już zdusić i nawet coś potracić, ale jednak key position do końca utrzymać na swoją korzyść, no to dostanie w tym momencie to był bardzo duży zwrot akcji, tak jakby, i zaważył. No ale tak bywa, no nieraz tak było. Czy przeciwnicy grali uczciwie, czy próbowali przemycić jakieś nieczyste zagrywki? Absolutnie uczciwie. Legion na najwyższym poziomie i super przyjemność. Naprawdę. Ile rozegrałeś gier na mistrzostwach? No to rozegrałem 3, tak, kolejnego dnia też 3 i potem jeszcze 2 na tych dublach, czyli łącznie 8. Jak długo trwały gry? Czy gracze wykorzystywali pełny czas, czy były one dynamiczne? Myślę, że pierwszą bitwę takiego hostage'a to chociaż tam znowu szpajki dało sobie znać i było takie chwile troszkę, że było ciepło, bo sporo wytrzymywały ale objective zrobiłem super i ona się szybko skończyła, że właściwie poleciałem jeszcze i tam kupiłem chłopakom po napoju, jak jeszcze kończyli swoje gry z drużyny, także taki Team Spirit sam szybko zjadłem, jak najszybciej jakiś odpoczynek, toalet, takie rzeczy, także to była szybka gra. Ta na streamie też chyba dosyć sprawna była, tak mi się wydaje, nie pamiętam jaki tam był czas, ale to była raczej sprawna gra. Natomiast z Andrew, no to było właściwie tam do ostatnich minut każdego dnia i z Ryanem tą grę z Echo też skończyliśmy tak w miarę sprawnie, ale ona troszkę zajęła.
I ostatni to był znowuż Mirror Blizzardowy, chyba z Eduardo z Włoch, to też graliśmy do końca. Takie jeszcze były decyzje, bo tam był Bombing Run 3-3 i się ważyło też tam. Akurat to był też pechowy moment, tylko ja go nie wspomniałem, tylko dlatego mogę szybko powiedzieć przy okazji. Jakby ja bym wygrał, ale on swoim motorem zrobił 2 ruchy i rzucił 2 kryty z ręki, zabijając mój motor. A w ogóle jechał motorem też, który był na jednej ranie, którego Vader nie zabił z Force Throwa, a trafił 2 kostkami. Czyli tak jakby wziąłem aima, ruszyłem się i z Relentlessa strzeliłem w jego motor, on przeżył, a potem sam zrobił 2 ruchy i strzelił w inny motor, żeby po prostu dobić aktywację i rzucił 2 kryty i zabił mój motor. I tam z 470 na 420 zrobiło się tam dla niego, prawda, tam, no trzeba odpowiednio dodać, tak, tą aktywację, w sensie nie ja byłem do przodu, tylko on. Te 490 powiedzmy do 470, coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnych wartości, ale to była taka sytuacja. Tylko to w ogóle jakby, to było o nic już, tak, no bo też ja grałem do końca oczywiście i chciałem to wygrać, ale no to było pechowo i wcześniej też wygrał 3 pierwszeństwa. Także tylko to jakby nie traktuję tej bitwy na tak, bo ona już nie trzymała mnie w turnieju w żaden sposób, tak jakby to było tylko, że grałem dla siebie i żeby tam nie robić kichy takiej, ale to też była taka gra do końca i myślę, że tam sędzia nie przychodził, ale z zegarkiem w ręku po prostu z czasem, prawda, jakąś tam kroplą potu zgłaszaliśmy to. Także zależy od bitwy, zależy od scenariusza, tak jakby troszkę zależy od gracza, a wszyscy grali bardzo sprawnie. To były takie decyzje, że sporo rzeczy omawialiśmy, nawet nie chodziło o cover, prawda? Tylko warianty pewnych wyborów i takie rzeczy. To jak oceniasz poziom mistrzostw pod względem zaawansowania w prowadzeniu gier? Ale prowadzeniu w sensie przez graczy czy przez sędziów? Przez graczy. Nie, no wysoki poziom. Wysoki. Godny mistrzostw? Godny. Nie no, tam jak się spojrzy na nazwiska i jeżeli śledzicie teraz też, no bo to tam jakiś jeden turniej jest, prawda, z wielu dużych eventów. Na pewno zebrał najwięcej takich graczy z całego świata dobrych, ale no takich równie cennych, solidnych turniejów to było wcześniej też. No i jak się zbierze tam z nich tą klasyfikację ILO i zobaczycie nazwiska, które tam były, no to naprawdę no tam no najlepsi gracze byli, prawda? Ale mówię, też było troszkę takich graczy, którzy dawno się dostali, troszkę może przez pandemię, przez zmiany może jakieś punktowe, nowe frakcje troszkę wypadali i wrócili, więc to nie było tak, że tam jakby była pierwsza 120 osób w ILO, prawda? Ale jednak bardzo dużo z nich było i to jest taki wyznacznik długofalowy, a nie tam jakiś, prawda, jednostrzałowiec. Także ja bardzo wysoko oceniam. Moich przeciwnicy mi bardzo dobrze, ale no, kupa Niemców przyjechało, zabrakło Francuzów na przykład, którzy dobrze grają, tak, z takich osób, których mi zabrakło. No ale z Europy, tak, tam z Hiszpanii byli gracze, z Niemiec, no UK przyjechało z wielką drużyną, także tam już nikt lepszy chyba nie miał kto przyjechać, tak, no my byliśmy, brakowało Wiedeńczyków i Francuzów z takich solidnych ekip, a ze Stanów, no to właściwie jak przeglądacie Fifth Troopera, to osoby, które się tam często przewijają w tych top 8, oni wszyscy tam byli. Także nawet ten sam fakt już myślę, że udowadnia, że tam poziom był fajny. Kolejne pytanie w zasadzie też można powiedzieć, że już wcześniej odpowiedziałeś, bo pytanie jest również dotyczące sędziów, tylko tutaj właśnie pod bardziej kontekstem już samych tych gier, czy często trzeba było ich wzywać do kontrowersyjnych decyzji, to tu w sumie możesz też krótko odpowiedzieć, bo to tak jak wcześniej. Nie. Więc przejdziemy już do ostatniego pytania dotyczącego gry na mistrzostwach. I to pytanie brzmi następująco. Czy stoły były bardzo zastawione, czy zdarzały się tak zwane pustaki? Nie, ja przynajmniej nie trafiłem na taki stół. Wydaje mi się, że był zróżnicowany pod kątem takich terenów bardziej skaterowych, ale jeżeli chodzi o los blokery, to raczej uważam, że bardzo dobre stoły. I tym samym zamykamy kategorię gry na mistrzostwach i przejdziemy do ostatniej kategorii. I ostatnia kategoria nie dotyczy już tylko i wyłącznie, można powiedzieć, mistrzostw, aczkolwiek pytania też niektóre, w zasadzie chyba dwa z trzech przygotowanych będą odnosiły się głównie do mistrzostw, natomiast kategoria to pytania ogólne.
Jak oceniasz umiejętności naszych graczy na polskich turniejach, takich jak Galaktyka w ogniu, na tle graczy z Mistrzostw Świata? Czy dużo nam jeszcze brakuje do tego najwyższego poziomu, czy jednak przyjeżdżając na Galaktykę czujesz, że poziom też jest wysoki i można w jakimś sensie przyrównać nas do tych graczy z Mistrzostw Świata? Może tak, warto zacząć od tego, że bo troszkę taka bańka tam z tych Worldsów taka wyrosła. To oczywiście jest fajna przygoda i gdzieś tam duże takie wydarzenie no i to takie wyjątkowe hobby, pasja, prawda, troszkę głowa może odpocząć i każde te zaproszenia zdobywane, taka duża otoczka, ale troszkę za dużo się chyba temat z tego zrobił. Ja w ogóle, to był chyba najważniejszy turniej dla mnie zdecydowanie, natomiast no, ja byłem tam na wielu masterach wcześniej, tych ludzi wszystkich tam znam, grałem z nimi wielokrotnie. No i to jest jakby tak, nie był dla mnie taki tylko jeden strzał, prawda? Więc ja oczywiście tam jestem zadowolony z tego udziału i wszystko jest fajne, ale tak jakby znam tych ludzi tam od dawna gdzieś tam i dużo osób tam gra znakomicie. Natomiast w Polsce uważam, że jest pewnie równie tyle też dobrych graczy. Część z nich pewnie rzadziej jeździ troszkę i tylko tak jakby nie ma w tym takiego zestawienia z nimi, no bo nie chcę się do tego ciągle odwoływać, ale jak tam spojrzysz, tak, to jestem tam jakiś 20, potem gdzieś tam Oskar, Krzysiek, Schindlerowie są tam 40, a potem no właśnie uczestniczy mistrzów są 60, któreś miejsce 80. I tam Niemcy, których tam było tak, że prawda, że nie weszli do 8, to był taki duży temat zaskoczenia dla wszystkich, no to oni od lat kupują pierwszą dziesiątkę i teraz jest global ranking i wiele się to nie zmieniło, prawda? No więc tutaj tak jakby ten poziom to jest przepaść, jak się spojrzy na to ILO. I można tam napinać muskuły, że się robi regularnie 3-0 na galaktykach, natomiast widać jaka to jest losować na 60 osób i to jest tylko lokal tak naprawdę, jeden dzień, a nie jakiś tam taki poważny master wielodniowy. Ale z naszymi miejscowymi graczami też wiele gram i wiele razy wbombiłem i w ogóle to czasami nawet z początkującymi, bo mieli jakąś listę nietypową, w ogóle nietypowe spojrzenie. To nie była taka lista, którą przygotujesz na turniej i ona zagra, ale w tym jednym meczu konkretnym to super cię kontruje. I jeszcze kostki trochę nie pójdą, coś tam się dzieje i tak jakby to też było zawsze super i ja się od początkujących mega dużo uczę. Ja w ogóle takie spojrzenie wchodzą i tam zero takich, prawda, że masz w głowie 7 scenariuszy, co nie pójdzie nie tak, on po prostu robi swoje i wygrywa. I to jest fajne. Natomiast chciałem tylko tak powiedzieć jak otoczkę, bo to się trudno do porównania. Ja tymi galaktykami w ogóle się nie podpalam. Ja nigdy nawet nie byłem na podium, bo kilka ominąłem, gdzieś tam wtopiłem 2-1, gdzieś tam byłem na innym turnieju, nie pojechałem. No i jakby nic to w ogóle tak naprawdę nie zmienia, bo w ILO pokazuje pewne rzeczy, prawda, i weryfikuje. No i tyle, bo tak jest. Ale chodzi tu jakby, żeby tam nikt się nie obrażał za to, ale to co powiem. Ale ja po prostu, dlaczego mogę porównać poziom? Bo z wieloma graczami w całej Polsce grałem, bo pojeździłem na turnieje jak do Wrocławia i Poznania i do was i wiele bitew przegrałem i dostałem oklep straszny. I fajne spojrzenie, tylko po prostu ci ludzie mniej grali międzynarodowo, żeby to face to face porównać, natomiast ja oceniam bardzo wysoko poziom i tyle. W samym Matisofcie nawet, w którym gramy teraz często, no to bardzo, bardzo fajny poziom jest i fajne koncepcje i ludzie żyją tym Legionem, dobre są stoły, no w ogóle jakby dzieje się. Także ja uważam, że w ogóle nie odstajemy bardzo, natomiast mniej się pokazywaliśmy, to jest też jeden z takich czynników, że w tym IRO tak nie widniejemy wysoko, ale też zmienia się troszkę optyka, jak już pewne rzeczy widziałeś i na takich dużych turniejach i potem po prostu inaczej traktujesz właśnie lokale, galaktyki, takie pewne rzeczy, prawda? Inaczej patrzysz na SOS, na pewne takie statystyki, podsumowania tych miejsc, troszkę inny jest jakby feedback dla ciebie samego, prawda? I może być troszkę tak, że pojedziesz na duży turniej i okazuje się, że trzeba trochę inaczej listy przygotowywać, trochę inaczej rozkładać siły. No, to są takie rzeczy, prawda? Które pewnie potem decydują o zajęciu miejsca. Ale sam skill, tak jakby, to w Polsce jest bardzo dużo fajnych graczy. Dość powiedzieć, no nie wiem, w Hanowerze, tam gdzie mi się udało zdobyć to zaproszenie, no to poziom był taki, że mówię, 6 na 8 osób też miało zaproszenia. I właściwie nie byłem nawet w czwórce, tylko to spadło w dół po prostu i tak zaczęli potem pokazywać, żeby te zaproszenia rozdawać. Ale na tym samym turnieju to chyba z 4 graczy z Wrocławia miało 3-1, słuchajcie. Więc prawie weszło do 8. I też nikt o tym pewnie nie wie, nawet nie śledził, może nie patrzył na tabletopa wtedy, ale no, Wrocław, a właściwie połowa osób, co przyjechała, to się omsknęła o 8 i byłaby na moim miejscu, prawda?
Także poziom jest wysoki bardzo i fajnie gramy i no, w ogóle bardzo popularny system tak naprawdę. Więc to jest super. No miejmy nadzieję, że tak zostanie przez Nie no, najbliższy czas. jak najlepiej, pewnie, że tak nowy sezon się zaczyna i zobaczymy, może będzie qualifier. U nas, ja tam troszkę ostatecznie na idiotę wyszedłem, ponieważ nie było nas qualifiera, zapraszałem dużo osób właśnie z innych krajów i chętnie by przyjechali. I pytają o te galaktyki, widzą, że co to jest dwumiesięczne, prawda, czy tam też ze Stanów teraz chłopaki też tam śledzą, może skomentują na Fifth Trooperze troszkę listy z ostatniej galaktyki, patrzą, że 60 osób co miesiąc, prawda, u nich tam jest wydarzenie, że jest tam Lone Star czy coś tam na 50, a u nas właśnie gromadzimy lekką ręką, tak, więc system żyje i ja oceniam poziom jako bardzo wysoki. Ale to takie jest moje odczucie, bo grałem z tymi osobami tak jakby i tam na tych innych dużych turniejach i grałem u nas na różnych lokalach w różnych miastach. I wysoko jakby cenię naszych graczy. Natomiast w ILO jak spojrzymy, no to kiepsko to wygląda. Naprawdę wygląda kiepsko. Bo jest taki duży temat z tych Worldsów zrobionych, a tam właściwie ja jestem chyba 21, to nawet nikogo w 20 nie ma. Ale to jest specyfika troszkę, jak to jest układane, więc mówię, ani taki jeden strzał gdzieś na jakimś turnieju to nie jest wyznacznik, ani pewnie też to ILO nie jest świetnym narzędziem, ale gromadząc to wszystko uważam, że niczego nam nie brakuje i mam nadzieję, że w tym sezonie po prostu większa pula ludzi pojeździ i sobie pogra. No i to jest jedno z moich ulubionych, bo dotyczyć będzie Blizzard Force'a. A Blizzard Force to jest gorący To jest lista temat. jedyna, którą gram. Jak wiadomo, innymi armiami żadnymi nie gram, więc będę coś wiedział na ten temat. No tutaj akurat pytanie dotyczy tego, z jakiego powodu, według Ciebie, mistrzostwa były zdominowane pod względem ilości przez Battle Force Imperial Blizzard Force. Nie chodzi tutaj o same wyniki, bo jak wiemy finału nie wygrali, nawet nie doszli do finału gracze, Tak którzy grali Blizzard Force'em. Chodzi tylko i wyłącznie o ilość, bo było ich dużo. No było dużo. Nie wszyscy potrafili tym grać, co też było widać na przykład na streamie z moim przeciwnikiem, który grał innymi armiami, a wziął, prawda, wziął 1,5 ręczny miecz i potem pobiegł. Ja miałem ten sam metal, tylko miecz był mniejszy i się zwinnie gdzieś tam uniknąłem po drodze, on się potknął, nie? To trochę, wiecie o co chodzi, tak jakby to porównując. A gracz, on też jest dobrym graczem. Tylko jeszcze to nie jest tak prosto, że się weźmie ten Blizzard i nagle się wygrywa mistrzostwa, prawda? Tutaj ludzie, którzy grali od miesięcy tym, nie byli w 8 nawet, albo nie zajęli czegoś więcej. No ale oczywiście to jest bardzo dobra lista, tak? Ja na przykład oduczyłem się już liczyć na to bombardowanie, które jest kapitalne, jak się spojrzy na kartkę i nieraz po prostu tam wbijałem 3 razy na barka, ale były takie bitwy, że ja pajką nic nie zrobiłem. Bo nie było innego celu, ktoś się mądrze rozstawił, gdzieś tam dodge, gdzieś tam coś tam, danger sense i pajka zabiłem. I takie miało być bombardowanie, co 2 aktywacje nagle usuwa i otwiera grę, prawda? Więc to są takie rzeczy, im więcej widzisz, to jest takie problemy trochę. Ten koń to już nie jest taki piękny rysunek, tylko takie kreski są porobione, ale generalnie z założenia, no to dobrze robi obiektywy, Vader, bardzo uniwersalna lista, tylko to trzeba wszystko połączyć, no i tam też nie grali tacy gracze, którzy tam przyjechali się uczyć, nie? Więc jakby nawet jeżeli grali innymi listami, to oczywiście dobrze grali tym Blizzard Force'em, ale niektórym zabrakło czegoś pewnie i po prostu on był też czasem pokonywany, nie był idealny, tak? Dużo prostsze pewnie są Dark Troopery, ale są mniej uniwersalne, więc wydaje mi się, że tutaj uniwersalność tej listy, to, że miała wszystko. Miało impakty na Darków, miały Force Usera, miało dobre motory do wielu scenariuszy i szybkie. I wydaje mi się, że na tyle to było dobrych cech, że jakby tak spojrzeć na Legion, to była aktualnie najlepsza użytkowo lista. Tego, żeby z niej wycisnąć dobre wyniki, potrzebny był nie tyle skill, co jakby zrozumienie, ogranie tych niuansów niektórych. Bo ja na przykład tymi snowami to już wcześniej grałem. To ja nie bidowałem nigdy tam na te 20 punktów czy więcej. I to dużo wcześniej nie bidowałem, tak jak miałem z 8 na przykład, prawda? Przewiduje mi inny Blizzard, a ja jestem od niego lepszy pod kątem uniwersalności, jeszcze powiem jakieś, tutaj mam Flamer, to mam jakieś Jony, tutaj mam coś tam, a i tak mamy to samo. Więc tak jakby ja byłem przyzwyczajony, że nie będzie dużego bida. A oni tutaj musieli przebidować Dark Trooperów na pewno, prawda? No i się kończył na takich positions, bo tam double bounty, bo i tak ktoś banował ostatni, prawda, w tyturze 0, także to trochę wracało do wspólnego punktu. Ale wydaje mi się, że ostatecznie właśnie ktoś sobie to, tak jak właśnie to, co powiedziałem, przeanalizował, to
przez uniwersalność tej listy właśnie brał Blizzard. Tak mi się wydaje. I mamy ostatnie pytanie i ono też jest takie można powiedzieć nieco podsycające ten ogień, który jakby nie patrzeć, myślę, że wzbudziło to pojawienie się tak w tak dużej ilości Blizzard Force'ów na mistrzostwach. No tutaj u nas przynajmniej często były rozmowy na temat tego, dlaczego to wygląda w ten sposób i no i zastanawialiśmy się długo, więc tutaj takie pytanie będzie do Ciebie, no bo jakby nie patrzeć, brałeś udział na mistrzostwach, więc znasz się na temacie i myślę, że możesz dać nam jakąś ciekawą odpowiedź. Więc pytanie brzmi i ono jest... Czemu grasz tylko Blizzard Force, Michał? Bo to jest Nie, jedyna armia, którą mam i zawsze nią gram. nie do końca. Kto ze mną grał, wie o tym. Ja nigdy debugami nie grałem. No wcale, Albo i innym. Kalusem, prawda? Kto Nie, to albo nie daj Boże inną frakcją. Tak. Dobrze. Tutaj też jest ono dosyć ciekawie sformułowane. Uwzględniając fakt, jakim jest dominacja Imperium pod względem ilości na Mistrzostwach Świata, czy uważasz, że gra jest w dobrym miejscu pod względem balansu? Dobre pytanie. I tak, i nie, ale raczej wydaje mi się, że jest ten raczej na nie balans. No bo to jest kilka aspektów. Blizzard faktycznie, ten motor wystarczyłoby, bo ci, co naprawdę tak głęboko wchodzą i nie zrobią głupich rzeczy tą listą, no to fajnie grają, więc może uciąć im tego 4. motocykla. I to byłoby już okej, uważam. Albo podrożyć chru, cokolwiek, prawda, wyjąć jednego z Vaderów. No są opcje, żeby tam jakoś to zmienić, ale to jakoś tam wygina. Natomiast z Dark Trooperami jest trochę inaczej, no bo tutaj po prostu idziesz i liczysz, że przeciwnik rzuca mało krytów, a przeciwnik liczy, że dużo krytów i potem jak się bierze te kostki o innych tam ściankach, to jeden liczy, że rzuci dużo blanków, a drugi, że nie, prawda? I to jest trochę taka gra. I jeszcze ten protektor, który po prostu jest wykrzywiający, bo miałem gry, że no nie dało się tego zabić po prostu. No nie dało się. Bez Pierce'a, bez niczego, jeszcze przegrając jakieś tam pierwszeństwo pechowe i Vaderem po prostu nie dało się tego zrobić. A były listy, że zanim się zaczęła jakaś tam akcja przy dobrym pozycjonowaniu, to po prostu nawet statystycznie, czy troszkę poniżej rzuty tych Dark Trooperów spłukiwało. I to jest drugi taki problem aktualny pod kątem tego balansu. No ale to i widzimy, tych guardów może obciąć, może coś tam, bo ci Dark Trooperzy i tak nie mają łatwo, mają zero covera, prawda, i można ich naprawiać i w ogóle podrożyć ich, no są jakieś opcje, żeby to zrobić, prawda, ale to takie dwa boogiemany są, prawda. Natomiast co to robi ciekawego, że ludzie biorą wiele impakta. Niektórych rakiet w niektórych listach i armiach to w ogóle się nie widziało. To powoduje, że sam nie bierzesz innych pojazdów. To powoduje jeszcze, i jakby ten case z Dark Trooperami jest bardzo taki daleko idący, prawda? A chyba Blizzard Force robił tak, że po prostu wiedziało, że się go to nie przewiduje i brało się jakieś rzeczy, żeby spróbować go skontrować finalnie. Wiedziałeś, że będziesz grał jego scenariusze, więc jakoś kontrujemy. To też spowodowało pojawienie się niektórych rzeczy, które wcześniej nie były widoczne. Nie wiem, tauntdowny na przykład pod kątem, żeby zająć chór walką na przykład albo skontrować motory, tak? Więc troszkę inne rzeczy wyszły z szafy w turnie do tego, ale to nie jest dobry balans, bo te dwie listy faktycznie takie rzeczy powodują. I tak jak powiedziałeś, Imperium jest zdecydowanie najlepsze teraz. Jak ja wchodziłem do gry, no to można było dzielić stand-by'e i ja brałem swoje Imperium z tym starym Vaderem i w ogóle, który był też świetny, nie wiem czemu tak mało był grany, ale no nie wiem, nie rozumiem tego. Natomiast no klony to mnie rozwalały strasznie na początku. Potem trochę zacząłem grać bardziej, też można było podejść do tego, ale ten Rex stary, to dzielenie stand-by'ów było straszliwe wtedy. I no gra zatoczyła koło, że właściwie teraz Imperium zdominowało, ale zupełnie nie przez to, tak jakby w sensie, bo pojawiły się nowe narzędzia w tej armii, a wiele aktywacji tych snajperów, jakichś shorów, double bounty, to było zawsze, tak? Teraz mamy independent może, więc po prostu wydaje mi się, że mnogość jednostek i to powoduje, że Imperium jest tak wysoko, ale te dwie listy, które wymieniłeś, no z nich są z różnych powodów najmocniejsze. I wydaje mi się, że małe tutaj rzeczy takie, że już się tak wszystko z tymi Dark Trooperami na przykład nie zmieści, albo troszkę, nie wiem, 3 motory się buduje w Blizzard Force, coś takiego, prawda? To robią takie małe rzeczy, że da się dogonić na przykład. Nie wiem, CIS na dobrej kontroli aktywacji z 3 stopami na pewno wygra na 3 motory bez kontroli z Imperium, tak?
Na 4 potrafi to zrobić, a na 3 to już spokojnie. I już to powoduje, że jest troszkę inaczej, tak? A mają dobre narzędzia przeciwko Dark Trooperom i nagle CIS wraca, prawda, i ma też niewygodne pairingi na wiele innych rzeczy. Chyba Rebelia ma największy problem, tak mi się wydaje, ale to jest taki problem, że tam po prostu część rzeczy musi być tańszych, tak mi się wydaje. I to może tak to będzie rozwiązane, że się wpakuje znowu kupa aktywacji z Piersem i przy dobrych kombinacjach wytrzyma ciężki ostrzał, a czerwone kości po prostu wypucze Piersem i to też się rozwiąże problem. A Republika z kolei pod kątem balansu to uważam, że niczego jej nie brakuje. Sam bym wziął Anakina chyba z barkami po prostu na tym mistrzostwach, gdybym lepiej nim grał, bo grałem głównie Jodą, bo Anakin jest po prostu dużo nudniejszy. Ale to jest frakcja, która uważamy wytrzyma wygar i Darków, i Blizzarda. Anakin rzuca tym mieczem, który się przyda z impaktem i Piersem na Darków. A tym więcej, że to do dzielenia przyda się, żeby wygrać z Blizzard Force'em, tak? To była taka lista, która dałaby radę. I tam chłopakom niewiele zabrakło, żeby dojść do 8, a Timbo akurat tylko w wariancie bez barków doszedł, tak? Więc tutaj akurat Republika, wiesz, ma dużo takich drogich jednostek i trochę się zamykamy w kilku archetypach. Już nie ma takiej uniwersalności jak Imperium, żeby tym grać szerzej, ale to frakcja, która uważam, że nie brakuje jej wiele, tak? Można było się wycofać z pewnych nerfów wcześniejszych, żeby wrócić, to w ogóle byłoby super. Snajperzy by wrócili. Snajperzy z Criticalem byliby świetni i z Tacticalem 1, prawda? Ale i z Sharpshooterem, tak jakby do fire supportu. Ale mówię, balans jest wykrzywiony w stronę Imperium, na pewno podsumowując, ale powoduje też kilka takich wtórnych, fajnych rzeczy, że się pojawiają te listy, a przez to, że wychodzą trochę z szafy stare jednostki, to też robią problem listom, które były przygotowywane do kontry i to jest takie wzajemny taki efekt kuli śniegowej, tak mi się wydaje. Ale ja bym zmienił to. Gdybym miał jakiś na to wpływ tam jakiś minimalny, to pewnie bym troszkę to znerfił. No bo to widać po prostu po statystykach. Tak? To nie jest tak, że jest duży turniej w Polsce na 60 osób i są jakieś pochopne wnioski wyciągane, tylko jest, wiesz, jest artykuł, jakieś dane policzone, nawet ten Lukas liczył tam P, czyli po prostu dla tych, co nie wiedzą, też jakoś nie siedzą w nauce, to po prostu taka dana, która mówi o tym, że coś nie jest dziełem przypadku, jeżeli spełnia określoną wartość. Czyli to nie są takie, że usiadł i opinię jakąś wydał, po prostu, że często obserwuję, że to jest dobra lista i takie mam odczucia. No tylko to są jakieś dane po prostu, tak, które tam ktoś w sposób nieco bardziej profesjonalny i ułożony starał się przekazać. Więc no problem jest. W styczniu była rata zasad, więc może nie chcieli jakichś tam punktów czy nerfów robić tydzień przed mistrzostwami, ale myślę, że na ten sezon te rzeczy powinny troszkę się tam pozmieniać, bo to byłoby zdrowe dla wszystkich, bo sporo osób też się zniechęciło tym Legionem przez to. Co mnie dziwi, bo na przykład w Polsce jakoś nie widzę, żeby tych Blizzardów było tak, że na każdym rogu ktoś wysiada i pokaż mi, ile tam tych list wygrało coś, prawda? Nie wiem, czy każdy tam pamięta te czasy, jak był CIS właśnie na Kalanin Magnach, Pająkach, taka lista, to ona przez pół roku dominowała wszystko i tam na Fifth Trooperze miałeś 5 czy 6 na 8 tych list, a nie, że są 2-3 Blizzardy, no jeden pewnie wygra ten turniej, tak na Fifth Trooperze, ale jakby skala jest zjawiska troszkę inna, ale im dalej w las to się tak przesunęło, że to już nawet przegoniło ten CIS, który był wtedy. Więc to tak, to tyle. Troszkę wykrzywia balans, ale dalej Blizzard nie jest takim auto do grania, co nawet ten stream z tym gościem, z którym grałem, pokazało. Natomiast darki też są takim, no ludzie biorą te impakty po prostu i tak trafię darki czy nie trafię, prawda? Nie jest Criticali, który jest takim uniwersalniejszym keywordem, tak? Który troszkę zniknął przez Pajków w swoim czasie, a teraz to już na pewno tak nie wróci, no bo to jest losowość taka, impact jest taki troszkę pewniejszy, tak? Biorąc pod uwagę, ile tam tych farbek wypadnie. Więc ludzie biorą te impakty, nie jest pojazdów. No, wypadkowa jest taka, że troszkę inne są listy niż były wcześniej, ale to wszystko gdzieś tam skąd się bierze i ma swój początek, tak? Gdyby troszkę tam pewne rzeczy podrożyć, powywalać, to wydaje mi się, że będzie jeszcze lepiej, ale ogólnie w Legii nie skupię fajnych jednostek i im dalej w nim siedzę, tym jest, nawet teraz Ewoki, coś zupełnie innego, prawda? No jakby nie mam takiego wrażenia, że to będzie jakieś super mocne, ale będzie ciekawe na pewno i będzie dużo frajdy sprawiało. Tak, tutaj jak nagrywamy, to mamy 27 maja. Maja, tak? Nie mylę się? Dobrze, Tak jest. maj. Na początku AMG zapowiadało erratę punktową na końcówkę maja, z tego co się orientuję już się z tego wycofali, więc nie wiemy kiedy ją dostaniemy. Po prostu gdy jeszcze nagrywamy ten podcast, to nie znamy ewentualnych zmian, które może ukażą się zanim ten film wleci do Was, więc to też miejcie na uwadze. Może też takie od razu pytanie, czy chcielibyście
usłyszeć może właśnie jakieś takie nagranie podcastowe z jakimiś polskimi graczami odnośnie zmian, gdy już się pojawią, możecie dać znać w komentarzach. Myślę, że to może być dosyć ciekawa rzecz. Tak samo możecie pisać, czy chcielibyście, żebyśmy dalej rozwijali taki element podcastowy na kanale, że będziemy zapraszać po prostu jakichś ludzi, rozmawiać o Legionie, o zmianach, balansie, o innych takich rzeczach. No, jesteśmy ciekawi, czy po prostu taki format Wam się podoba. No i cóż, no to już wszystkie pytania, które przygotowałem. Może chciałbyś coś po prostu od siebie dodać, czy kogoś pozdrowić? No tak, ja jeszcze raz dziękuję w ogóle za to spotkanie, za taką możliwość, za Twoją pracę, za wszystkie raporty, które robicie tam z tatą i też i przyjaciółmi, bo to też od dawna śledziło się to i się uczyło na bieżąco zasad z tego, także to jest też coś dużego w legionowym świecie. Także dzięki jeszcze za Twoją pracę i za to spotkanie, ale też ja oczywiście chcę tam pozdrowić, to też o czym tam kiedyś w kuluarach rozmawialiśmy, swoich przeciwników z mistrzostw, ale też kolegów, których na mistrzostwach nie było, właśnie z Francji, z Danii, tam przyjaciół z Niemiec właśnie, no i oczywiście samych uczestników, bo to było naprawdę duże święto takiego Legionu i to się fajnie wspomina, fajnie się pojechało potem i spotkało ich gdzieś na takiej dużej imprezie kolejnej. Oczywiście też dziękuję wszystkim kolegom, którzy byli na samych mistrzostwach, tak, bo to też taki jak team pojedzie, to jest naprawdę zupełnie co innego, nawet obgadanie pewnych rzeczy, taki spokój, no ja się super czułem, tak jakby był fajny team spirit, także każdy taki wyjazd to jest coś takiego ciepłego i wzbogacającego, no i nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie zrobił wave pointów kilku, więc muszę je zarobić. Żonie i córeczce też za cierpliwość i za takie duże wsparcie też dziękuję. No bo to czasochłonne hobby, czy modelarsko, czy jeżeli chodzi o granie. Natomiast no, miałem duże fory takie, żeby nagrać się i tak jakby tam niezależnie od wyniku, jaki tam był, to nie zrzucę tego, że byłem słabo przygotowany. Było dobrze, byłem przygotowany, uważam. Mimo tam zawodowego życia takiego i tam zawsze jakichś wybojów, prawda, bo z małym dzieckiem zawsze to rzucasz kostką właśnie i zobaczymy co wyjdzie. Na każdej ściance inny sukces albo inny jakiś tam problem, ale no udało się sporo tego zrobić, było dużo kibicowanie, bardzo jest mi miło i to dużo dla mnie znaczyło, także fajnie. Zobaczymy jak ten sezon pójdzie, bo powtórzyć będzie trudno. Ja się dostawałem na trudnym turnieju i to już będzie tak ciągle teraz wyglądało. Zobaczymy jak te Store Championshipy jeszcze, ale no pewnie trochę trzeba będzie się nagrać, żeby się dostać, no i żeby tam też sukces osiągnąć, więc zobaczymy. Ale ja tak patrzę fajnie, już trochę chyba odchorowałem rozczarowanie. Natomiast samo wydarzenie było super czaderskie i jakby wsparcie takie i wspólne pojechanie i też nie było żadnych zgrzytów na samym turnieju, więc to ta ambicjonalna tylko taka przyczyna. Samo wydarzenie to była fajna przygoda. Także w tym podcaście to już będzie wszystko. Jeśli taki film się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Ze mną dzisiaj był Mikołaj Radziszewski. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Pa. Dzięki i do następnego filmu.